Województwo podlaskie to raj dla rowerzystów. Green Velo, podlaski szlak bociani, kraina otwartych okiennic czy dzikie doliny Biebrzy i Narwi. Ale podlaskie to nie tylko trasy, to także spotkania z lokalną kulturą i mieszkańcami. To przestrzeń, w której naprawdę można złapać oddech. Dziś w odcinku pokażę Wam, dlaczego podlaskie to jeden z najbardziej autentycznych regionów w Polsce. Idealny na rower, na relaks i na zachwyt. Zabieram Was do dwóch największych kompleksów leśnych regionu. Do Puszczy Białowieskiej oraz Knyszyńskiej. Gotowi na podróż? No to ruszamy. Moją dzisiejszą wycieczkę zaczynam w Hajnówce. Jakżeby inaczej, przy pomniku Żubra. Hajnówka to jest miejscowość, która leży na skraju Puszczy Białowieskiej i stanowi znakomite miejsce wypadowe do wszelkiego rodzaju wycieczek rowerowych, a także i pieszych. To właśnie tutaj zaczyna się bardzo dużo szlaków rowerowych, które potem właśnie idą w głąb Puszczy Białowieskiej. Jeżeli macie chwilę czasu i chcielibyście poznać Hajnówkę, to zdecydowanie warto zobaczyć tutaj Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej, ponieważ nie wiem, czy wiecie, mieszkańcy Hajnówki to w bardzo dużej części właśnie Białorusini. Generalnie całe te rejony bardzo są wymieszane kulturowo, religijnie. Mam nadzieję, że powiem Wam trochę o tym w tym odcinku. Drugą rzeczą wartą do zobaczenia w Hajnówce jest na pewno Sobór Trójcy Świętej. Jest to jedna z największych cerkwi w Polsce. Naprawdę bardzo ciekawa budowla, ciekawy styl architektoniczny. Zdecydowanie warto ją sobie zobaczyć. Ja Hajnówkę chyba zostawię sobie na później, na koniec mojej wycieczki, ponieważ teraz ciągnie mnie do lasu. Jedziemy? Jedziemy! Zanim wyjadę z Hajnówki, postanawiam jeszcze zobaczyć Park Miejski i Amfiteatr. Mam nadzieję przespacerować się tu jeszcze wieczorem. A tymczasem tuż za miastem wskakuję od razu do Puszczy Białowieskiej. Puszcza Białowieska to największy i najstarszy las naturalny w Europie, rozciągający się na terenie Polski i Białorusi. Obejmuje on swoją powierzchnią około 1500 km². Jest to obszar o wyjątkowej wartości przyrodniczej, włączony do Światowego Dziedzictwa UNESCO. W Puszczy Białowieskiej żyje największa populacja wolnego żubra na świecie. Ależ mamy tutaj okazy. Zaczynają się duże drzewa. I to w zasadzie okazja do tego, żeby powiedzieć Wam trochę na temat właśnie tych drzew. Najstarsze drzewa w puszczy mogą osiągać nawet wiek do 500 lat. To jest niesamowite. Najpotężniejszym dębem w Puszczy Białowieskiej jest dąb Maciek. On rośnie w Białowieskim Parku Narodowym i właśnie mówi się, że może on mieć około 450 lat. Największym, generalnie najstarszym dębem jest dąb Car na Białorusi i to jest największy dąb, który szacuje się, że ma on około 840 lat. To jest niesamowite. 840 lat, czyli 1000, policzmy to, 1200, 1200 rok. Puszcza Białowieska to nie tylko ogromne obszary lasu, to także małe wioski pełne tradycyjnych zabudowań, cerkwi i przydrożnych krzyży. Kieruję się więc do jednej z takich wiosek. Chciałabym zobaczyć cerkiew Opieki Matki Bożej w Dubiczach Cerkiewnych, ale zanim tam dotrę, zatrzymuję się jeszcze przy wiatraku koryciskim. No, jedziecie ze mną? Chodźcie, jedziemy ze mną. Jadę do wiatraka. Wejdziemy do środka. Znaczy, że on już to działa, tak? Tak, w środku to wszystko normalnie od samego początku. No, to jest ten wiatrak typu holenderskiego. No, bo tu czapa się obraca. Nie, bo koźlaki to w całości aż do ziemi się obracają, nie? A to czapa się obraca i to dał wał pionowy o tu, z góry na dół. To tam odbyło się mielenie na 2 piętrach, a tu jest warsztat stolarski. Normalnie można, napędzany jest to i tokarnia, i heblarkę można. I on normalnie działa, tak? Tak, tak. O jacie. A, bo tam już wyżej, to od samego początku. Bo I to tu już się wrzuca to u góry? Tak, tu się sypie Okay. zboże. Ten zbiornik jest rozdzielony na połowę.
bo to musi, wiadomo, zaraz się nie przymieli walcami. No 3-4 razy trzeba mielić, aby to wymielić normalnie, żeby mąka dobra była. No i to duże koło nie ma żadnego gwoździa. To główne jak to. O, to tamte zęby, tu się zazębia i ten wał normalnie napędza aż na dół. O, a tu na przykład też można, jak trzeba mielić, to się zakłada tako. Aha. A jak nie trzeba, to się Odstawia, rozumiem. odstawia. Podlasie to prawdziwa mozaika kultur i religii. I właśnie cerkwie są jednym z najbardziej widocznych symboli tej różnorodności. Można je spotkać niemal w każdej wiosce. Są kolorowe, drewniane, z charakterystycznymi kopułami. Tutaj widzicie na przykład złote, często właśnie otoczone krzyżami. Co ciekawe, kolor cerkwi ma znaczenie. To, że ta jest akurat niebieska, nie jest bez powodu, ponieważ to jest cerkiew poświęcona Matce Boskiej. Jeżeli spotkacie żółtą cerkiew, będzie to cerkiew poświęcona Chrystusowi, a jeżeli zobaczycie zieloną, to jest symbol Ducha Świętego, odrodzenia, trochę i wiosny. Także teraz mam nadzieję, jeżeli nie wiedzieliście tego wcześniej, będziecie zwracać na to uwagę. Kolory mają znaczenie, ale przede wszystkim jest to po prostu piękne. Ależ tu jest pięknie! Co innego zamówić, jak nie babkę. Przysmak lokalny, idealnie podana od razu. Zamówiłam, nie minęły 3 minuty, już dostałam. Przepięknie, dużo warzywek. Czego chcieć więcej? Ależ to było dobre. Po chwili odpoczynku nad jeziorem Topiło znów wskakuje w las i kieruje się już w stronę Białowieży. Po drodze odszukuje jednak jeszcze jedną bardzo interesującą atrakcję turystyczną. Miejsce mocy.
Przypuszcza się, że było to miejsce kultu pogańskiego. Świadczy o tym ułożony tuż za mną krąg z kamieni. Specjalnie go nie pokazuję, ponieważ dzisiaj majówka, strasznie dużo ludzi. Zapomniana dziś legenda mówi, że w pradziejach w puszczy były ukryte miejsca, gdzie gromadzili się wtajemniczeni, by swoją mocą i za pomocą właśnie tych kamieni powstrzymywać wrogów zbliżających się do ukrytych w puszczy osad. Podobno będąc w tym miejscu mocy czuje się wibrowanie, czuje się, nie wiem jak to nazwać, mrowienie. Ja chyba nie mam tej mocy dzisiaj, więc tym bardziej jej nie czuję, ale bardzo charakterystyczne są te też drzewa wyrastające jak gdyby z jednego miejsca po kilka kilka pni raczej. To też ma być właśnie element, który zwraca uwagę na to, że jest tutaj specyficzna moc. Co ciekawe, te miejsca zostały potwierdzone przez radiestetów, którzy tutaj prowadzili, nie wiem czy można to nazwać badaniami, ale podobno trzeba tu przyjechać i się naładować. Jeszcze przed Białowieżą mijam jedną z licznie tutaj występujących wież widokowych. Wspinam się i podziwiam meandrującą Narewkę oraz gdzieś w oddali Białowieski Park Narodowy. Tam niestety z rowerem już nie wjadę. Przez samą Białowieżę przejeżdżam szybko, oglądając tylko cerkiew Świętego Mikołaja. Zatrzymuję się też przy żebrach Żubra. Jest to pierwsza leśna ścieżka przyrodnicza w Polsce, wytyczona w latach 70. Ścieżka liczy około 2,5 km długości i jest to ciąg drewnianych kładek wijący się przez podmokły teren puszczy oraz dawne łąki w Dolinie Narewki. Na koniec jeszcze tylko szybkie kółko po skansenie i kieruję się w stronę Zagrody Żubrów. Zagroda pokazowa Żubrów. Jeżeli komuś nie udało się zobaczyć żubra w naturze, no niestety mi się dzisiaj nie udało, no to można sobie przyjechać tutaj do Białowieży i zobaczyć żubra w zagrodzie. Pogłaskać? Chyba nie, ale sprawdzę to. Taka godzina, że ja już nie zobaczę żubra, nie miałam tego w planach. Liczyłam, że może uda się jakiegoś zobaczyć w naturze. Niestety też nie wyszło. Trzeba wstawać skoro świt i przyjeżdżać w miejsca, gdzie jest dużo większe prawdopodobieństwo ich spotkania. Chociaż myślę, że dzisiaj ta trasa w wielu miejscach takich przebiegała, że nawet było znaczek uwaga żubry, więc myślę, że jest to bardzo możliwe. Zajazd myśliwski u kolarza. No bo jak, żeby inaczej. Gdzie jeść? U kolarza. Może coś jeszcze mi dadzą. Kuchnia zamknięta. Ale myślę, że jest dobrze, bo pięknie pachnie. Coś chyba mam pecha na tym końcu wycieczki, ponieważ krynoczka niestety jest ogrodzona i zamknięta, więc pewnie też są jakieś godziny otwarcia. No cóż, kto późno przychodzi, sam sobie szkodzi, ale wykorzystam ten moment, żeby pokazać Wam na mapie, gdzie dzisiaj byłam. Wystartowałam z Hajnówki i z Hajnówki pojechałam na Orzeszkowo, tutaj potem trochę jeszcze bardziej, wyjechałam poza mapę i tam był wiatrak i cerkiew w Dubiczach Cerkiewnych,
No i potem pojechałam sobie tu południem, prawie przy samej granicy z Białorusią, aż do Topiła. W Topile była kolej wąskotorowa. Następnie z Topiła pojechałam sobie tutaj dokładnie, oj, tu zjechałam, też bardzo blisko granicy. Przepiękne tutaj były lasy, puszcze, super drogi. No i do góry, miejsce mocy, Białowieża, tu była wieża widokowa. Objechałam Białowieżę, no i tu przez dołem tu na Teremiski, na Budy. W Budach zajazd u Kolarza, nawet jest zaznaczony. Trzeba będzie przyjechać jeszcze raz. No i teraz już tutaj cały czas droga hajnowska. No i tu jest Krynoczka. I do Krynoczki też będzie trzeba przyjechać. No i zaraz będzie już Hajnówka. Kilka kilometrów do Hajnówki, chyba 2 albo 3. I zakończenie dzisiejszego dnia. Piękna to była trasa. Świetne, no niesamowicie zjawiskowe lasy. Ta puszcza robi naprawdę wrażenie ogromne. Świetne szutry, znakomite asfalty, świeżo wylane. Tutaj jest bardzo dużo nowych asfaltów. Naprawdę jechało się po nich idealnie. Trasa dzisiaj trochę długa, ponieważ dzisiaj według traka 110 km, mi wyszło nawet 120, chyba 5. No w związku z moimi tam modyfikacjami i zmianami i szukaniem różnych ciekawych rzeczy. Trasa oczywiście do modyfikacji, do skrócenia na spokojnie można ją sobie zmniejszyć na 50 km, podzielić nawet na 2 dni. Polecam naprawdę każdemu, obojętnie jaki ma się poziom początkujący czy zaawansowany. Dla początkujących jest idealnie, bo można naprawdę na spokojnie, nie ma żadnych górek, nie ma wzniesień, nie ma trudności technicznych, natomiast dla zaawansowanych naprawdę można tutaj takie prędkości osiągać na tych szutrach i na tych asfaltach. No jest to niesamowite. Zaraz będę kończyć ten dzień. No i co? Widzimy się jutro w kolejnej trasie. Wycieczkę drugiego dnia zaczynam w Supraślu. Co ciekawe, to miasto ma status uzdrowiska, a jego mikroklimat i czyste powietrze przyciągają kuracjuszy z całej Polski. Mamy 2 maja, sam środek weekendu majowego i naprawdę jest tutaj strasznie dużo ludzi. Widać, że miasteczko cieszy się naprawdę zainteresowaniem bardzo dużej liczby turystów, a ja mam nadzieję sprawię, że będzie cieszyło się również zainteresowaniem rowerzystów, ponieważ zaczyna się tutaj naprawdę bardzo dużo interesujących szlaków rowerowych. Czy na Kopną Górę, czy na Celiczankę, czy w końcu na Kruszyniany, do których mam nadzieję dzisiaj dotrzemy. Wszystko to w otoczeniu przepięknej Puszczy Knyszyńskiej. To jest mój plan na dziś, ale zanim Puszcza Knyszyńska, kilka ciekawostek na temat Supraśla. Położone na skraju Puszczy Knyszyńskiej Supraśl to jedno z tych miejsc, które od razu zapadają w pamięć. Nie tylko ze względu na położenie, ale też na spokojną atmosferę, niezwykłą historię i wyraźny duch kultury pogranicza. Co warto zobaczyć w Supraślu? Na pewno monaster Zwiastowania Przenajświętszej Bogu-Rodzicy, Muzeum Ikon, Muzeum Sztuki Drukarskiej i Papiernictwa. A spacerując po Supraślu, zwróćcie uwagę na urokliwe drewniane domki z dużymi oknami i 2-spadowymi dachami. To tak zwane domy tkaczy, pamiątka po czasach, kiedy Supraśl był ważnym ośrodkiem przemysłu włókienniczego. Puszcza Knyszyńska to jeden z najdzikszych i największych kompleksów leśnych w Polsce. Rozciąga się na wschód od Białegostoku aż po granicę z Białorusią. No i przez to, że jest tak ogromna, stanowi naprawdę miejsce dla mieszkania dla wielu zwierząt.
Bardzo popularne są tutaj łosie. Podobno bardzo łatwo jest je tutaj spotkać. Są jelenie, są wilki, a nawet rysie. A oprócz tego, że jest bardzo fajna dla zwierząt, no to oczywiście jest też fajna dla rowerzystów, bo jest znakomita ilość tutaj ścieżek różnego rodzaju. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Są fajne asfalty, są fajne szutry, no trochę piachu, jak widać trochę kamieni, no właśnie piasek. No jest wszystko, co może się podobać. Przygoda. No i jestem już w Kruszynianach, dotarłam do tej niewielkiej wsi na samym krańcu wschodniej Polski i za mną zabytkowy meczet, meczet tatarski. To jest niesamowita historia i dlatego to jest jedno z najbardziej niesamowitych i niezwyczajnych miejsc na mapie Podlasia, właśnie Kruszyniany i właśnie Tatarzy, którzy tutaj tworzą całkiem sporą społeczność lokalną. Skąd Tatarzy w Polsce? Ano wszystko za sprawą króla Jana III Sobieskiego, który przekazał im ziemię w ramach podziękowań za służbę na rzecz naszego kraju. Tatarzy zintegrowali się ze społecznością lokalną, ale jednocześnie oczywiście zachowali swoją kulturę i swoją religię i dzięki temu możemy właśnie podziwiać ten przepiękny meczet i tu na drugiej stronie, zaraz naprzeciwko, mizar, czyli muzułmański cmentarz. Oczywiście można też kosztować tutejszej kuchni tatarskiej i zaraz mam zamiar to zrobić. Został mi polecony zajazd na krańcu świata. Mam nadzieję, że mimo dzisiejszych kolejek i ogromnej ilości ludzi tutaj mój brzuszek zaraz będzie uszczęśliwiony. Lecę jeść. Pieremiacze, czyli ciasto drożdżowe, nadziewane mięsem wołowym i następnie wyrzucane na głęboki tłuszcz. Dobra, ciekawe. Smakuje trochę jak pączek nadziewany mięsem. Ale myślę, że dzisiaj na rower po 60 km idealne. Szkoda, że tym razem podróżuję sama, bo nie ma opcji, żeby zamówić kilka rzeczy różnych. A na pewno miałoby się ochotę. Trzeba będzie wrócić. Niestety, czas na Podlasiu wcale nie biegnie tak wolno, jak wszyscy mówią. Przede mną jeszcze sporo kilometrów do przejechania, a słońce zaczyna chylić się ku zachodowi.
Żegnam więc Kruszyniany, ale wiem, że jeszcze na pewno tu wrócę. Droga powrotna do Supraśla to niesamowite szutrowe autostrady przecinające Puszczę Knyszyńską na wskroś. Zjawiskowe lasy, zieleń i wszechogarniająca cisza. Na tym odcinku nie wyciągam już kamery. To był czas tylko dla mnie. No i jestem już z powrotem w Supraślu. Główna ulica, jakby troszkę spokojniejsza, cichsza. Jakby zupełnie inny świat niż w południe. Do szczęścia jeszcze by mi tylko było potrzeba jednego Marcinka, żeby zjeść. Ale czy to się uda? No i udało się. Mam idealne zakończenie dzisiejszego dnia. Pięknie go rozpoczęłam, pięknie go spędziłam. Jeszcze lepiej go kończę. Marcinka, tradycyjne ciastko z Podlasia. 100 km zrobione, cisza, spokój w puszczy, przepiękne lasy, super szuterki, trochę tarki, trochę piachów, no ale niestety mamy suszę i w tym roku nie będzie dobrze na ścieżkach, ale naprawdę przepięknie. Tatarskie klimaty również. Żałuję, że nie mogłam trochę dłużej tam zostać. Cóż no, Puszcza Knyszyńska, Kruszyniany polecają się, jak i myślę całe Podlasie. To był dobry dzień.